Chile to najdłuższy i najbogatszy kraj Ameryki Południowej, a stolica Santiago to pełna przepychu kosmopolityczna metropolia, w której mieszka niemalże połowa populacji tego kraju. Położenie miasta jest wręcz bajkowe, wciśnięte pomiędzy ośnieżone szczyty Andów, a ocean spokojny, a ludzie są tutaj zupełnie inni niż w poprzednich krajach latynoamerykańskich, które miałem przyjemność odwiedzić. Jadąc tam spodziewałem się jedynie wysokich cen i luksusów w porównaniu z sąsiadującymi krajami. Na miejscu jednak udało mi się znaleźć także nieco inne, zaskakujące jej oblicza. Oglądaj do końca, aby dowiedzieć się jakie. No i zasubskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Dzień dobry Państwu i witam z Chile. Przyjechałem tutaj drogą lądową z najtańszego kraju Ameryki Południowej, czyli Boliwii, do najdroższego kraju Ameryki Południowej, czyli Chile. Naprawdę widać, jakbym wylądował w zupełnie innym świecie. Tutaj po prostu jest czysto, bogato i bezpiecznie. Oczywiście Chilijczycy narzekają na swoją sytuację ekonomiczną, ale nie da się ukryć, że są jednym z najbogatszych krajów kontynentu, a lokalne ceny raczej przewyższają te, które mamy w Polsce, a nawet w Warszawie, które jest najdroższym polskim miastem. Jest to genialna odmiana po tych wszystkich bardzo niebezpiecznych miejscach, w których byłem. Kto nie widział, ten niech szuka na kanale. Są tam najlepsze materiały, jakie udało mi się nakręcić w moim życiu do tej pory, więc sprawdźcie. A dzisiaj przyjrzymy się temu, jak żyją na co dzień Chilijczycy. I w tym momencie mały flashback. Zobaczcie, jak wyglądała granica. Właśnie przekraczam granicę boliwijsko-chilijską, lądową. Nie mogę filmować w tamtą stronę. Tam jest całe to biuro celne. Za to się idzie do więzienia. Generalnie wszystko trwa bardzo długo. Jakieś 2 godziny. Najpierw się podjeżdża pod boliwijską stronę. Trzeba wszystkie bagaże wyjąć. Idą do prześwietlenia. Potem idziemy do immigration. Zostajemy wypuszczeni z Boliwii. Potem musimy wejść do autobusu z powrotem. Przejechać na drugą stronę. Iść, uzyskać wjazd na terytorium Chile. Wejść do autobusu. To wszystko trwa. Każda ta część około godziny. Potem wrócić do autobusu. Wyjąć bagaże znowu, wszystkie podręczne, niepodręczne, duże, małe. Ustawić je w rządku. Dookoła biega piesek, jak z pół godziny biega i wącha, czy coś w nich nie wywącha. I zanosimy te bagaże do kontroli osobistej. Po stronie boliwijskiej prześwietlali, a po stronie chilijskiej nie prześwietlali, tylko wkładali ręce. Lokalni tutaj przewożą na te dwie strony bardzo różne rzeczy. Widziałem na przykład panią, która przewoziła taki stos papieru toaletowego. Te budynki rządowe to jest taki przykład, po prostu są w opłakanym stanie. No i tutaj mniej więcej od razu widzicie, jak wyglądają ceny w Santiago de Chile. To są ceny w chilijskim peso, ale mniej więcej po podzieleniu przez 1000 odpowiada to dolarowi. Mniej więcej. Taka kanapka, taki burger kosztuje $8. A w Boliwii za $8 miałem steka z wołowiny, sok wyciskany i być może do tego jeszcze czasami deser. No wiem, że porównywanie cen krajów tak bezpośrednio pomiędzy sobą sąsiadujących czasami mija się z celem. To tak jakby porównywać Polskę i Niemcy w latach 90. czy 2000. Zupełnie bez sensu. Dla kogoś, kto podróżuje po Ameryce Południowej, warto mieć jakieś relatywne pojęcie o różnicach w cenach i gdzie się wybiera i jaki budżet powinien na to liczyć. Zamykając ten wątek cen żywności i cen restauracji. Wczoraj dotarłem do domu dosyć późno. Akurat w moim promieniu najbliżej i najszybciej była dostępna Pizza Hut, a byłem bardzo głodny, więc zamówiłem Pizza Hut, pizzę plus jakieś pieczywo czosnkowe i kolę. I wyszło około 135 zł. A jak się okazuje, ta kanapkownia, do której dotarłem na śniadanie, jest restauracją peruwiańską. Zobaczymy, czy dorośnie do swojej legendy kuchni peruańskiej, którą nadal uważam za najlepszą na kontynencie. I nie tylko na kontynencie. Postawiłbym ją nawet na równi z kuchnią polską i tajską. Zobaczcie, jakie są frytki do tego. To jest puszka, a to są frytki. Pomimo, że to jest knajpa peruwiańska, jesteśmy w Chile, oni w Chile tutaj dowalają do wszystkich burgerów jakieś sałatki takie dziwne, no? Jak wyszło w praktyce? W praktyce wyszło tak, że połowa, jakaś 1/3 z tego burgera wylądowała na moich spodniach, które są błękitne. No i teraz muszę iść się przebrać. Na szczęście mieszkam tutaj za rogiem, ale jest dobra okazja, żeby pokazać wam, jak wyglądają mieszkania i ile kosztują. Tu mamy wejście do metra, a tu mam wejście do swojego budynku. Więc płaci się za lokalizację też bardzo dużo. Mieszkanko wygląda tak. Kuchnia, lodówka, są kieliszki. Wyposażone całkiem w miarę, chociaż nie najlepiej, jak mi się zdarzyło podczas wszystkich moich wyjazdów. Moje stanowisko pracy, sypialnia, garderoba mała i łazienka z wanną nawet. I widok z 18 piętra na miasto. Miasto otoczone Andami. Całe pasmo górskie Andów. A tam najwyższy budynek w Ameryce Południowej, Sky Costanera, jednocześnie punkt widokowy, na który się wybieram. Takie mieszkanie z Airbnb na 5 dni kosztowało tyle. Co jest też bardzo ciekawe i istotne, i o czym musicie koniecznie pamiętać, jak jedziecie do Chile, to jest to, że wtyczki w Chile wyglądają tak. Za cholerę więc nie wypchniecie polskiej wtyczki do chilijskiego gniazdka. Co jest też ciekawe, nie ma tutaj także pralki. A więc dzisiaj rano, skoro świt, jak tylko wstałem, musiałem powędrować w poszukiwaniu pralni i za jakiś taki woreczek, nie wiem, 3-4 kilo prania zapłaciłem jakieś 70-80 zł. Czyli dochodzi dodatkowy koszt prania. Jeżeli komuś bardzo zależy na pralce, musi po prostu szukać w aplikacji mieszkań, które ją oferują. Mi najbardziej zależy na szybkim internecie i na tym, żeby można było przyjmować gości. No ale starczy już gadania o tych cenach, idziemy w miasto szukać przygody. Słyszałem na temat Santiago jedną bardzo ciekawą rzecz. O to, że jest to miasto bardzo uporządkowane,
ale nie na tyle uporządkowane, żeby mieć rozkłady jazdy autobusów. Czy jest rozkład jazdy? No nie. Są numery autobusów, jest mniej więcej wyznaczona trasa, gdzie jedzie, ale rozkładu nie ma. Czyli jednak to prawda. Trzeba sprawdzić, jak działa tutejsze metro. Fuera de serwisu, działają monety. Reszty mam kartę. Proszę bardzo. Dosyć prosto i szybko. O, gracias. Zobaczcie, zauważyli, że jestem nieco zagubiony i przynieśli mi kurde mapę metro. Metro jeździ co 3 minuty, więc jest dosyć szybko. I handel wodą jest w metrze. Gość sprzedaje lampki choinkowe. Jest w tym mieście też coś, co jest niesamowite wręcz, jeżeli chodzi o Amerykę Południową, to że pierwszy ma pierwszeństwo. Czuję się, jakbym był zupełnie w Europie. W Europie już odbierają prawko w niektórych miejscach, jak nie ustąpić pieszemu, a w Ameryce Południowej i we wszystkich krajach, w których byłem do tej pory, to jest wręcz nie do pomyślenia. Pierwszy, tak jak w Azji, jest ostatni w łańcuchu pokarmowym i nie ma nigdy pierwszeństwa. A tutaj? Tutaj ma. Jak to jest tutaj wszystko ładnie zorganizowane. Ładna okolica. O, ruchome schody prowadzące do kładki. To ja rozumiem. Dotarłem do centrum handlowego. W tym centrum handlowym znajduje się wejście do najwyższego budynku w Ameryce Południowej. Warto nadmienić, co jest tutaj dla mnie dużym problemem. Także w Chile. Po 2 miesiącach nauki hiszpańskiego w Polsce codziennie, po 1,5 miesiąca przebywania w Ameryce Południowej, już myślałem, że to ogarniam ten hiszpański. Przyjechałem tutaj do Chile i nie rozumiem prawie nic. Oni uważają, że oni nie mówią po hiszpańsku, tylko po chilijsku. No to jest hiszpański, tylko że z tak dziwnym akcentem rozumiem naprawdę niewiele. Doczekaliśmy się windy, jedziemy. No robi wrażenie, robi wrażenie. Szczególnie to robi wrażenie w połączeniu z tymi górami. Jesteśmy na wysokości 300 metrów nad poziomem ulicy. Te góry zdecydowanie górują nad nami jeszcze. Człowiek zawsze jest taki w porównaniu z naturą. Bardzo mi przypomina tą wysokość, na której mieszkałem na 63. piętrze w Manili, tym, że ja miałem tam jeszcze balkon. I otaczały mnie budynki niewiele niższe od mojego, a tutaj zdecydowanie górujemy nad otoczeniem. Tam jest lądowisko do mojego helikoptera. Zajebiste miejsce na kafejkę z widokiem. Dopiero tutaj widać, jak ogromne jest to miasto i jak daleko się ciągnie. Gdzieś tam w tym parku znajduje się też kolejka linowa, którą chciałem się przejechać i stamtąd też są świetne widoki. Idziemy szukać stacji kolejki. Trzeba też obiektywnie przyznać, że potem jak się przeszedłem po tym mieście i po tym centrum handlowym, obiektywnie stwierdzam, że kobiety są tu zdecydowanie ładniejsze niż w Peru czy Boliwii. Zupełnie inny styl, to jest taka latynosko-europejska uroda. Śmieszniejsze jest jeszcze to, że wczoraj koleżanka, która tutaj mieszka, powiedziała mi, jeżeli tutaj ci się podobają kobiety, to w Argentynie rozsadzi ci głowę. Nie mogę się doczekać. Zobaczcie, jak mega dziwnie wygląda ta rzeka. Po pierwsze, dno jest kamieniste. Po drugie, z tej strony wlewa się zupełnie inny kolor wody i ona się miesza. I na końcu jest dwukolorowa. Zupełnie jakby były wlewane z tej strony jakieś ścieki. Jestem bardzo ciekaw, jaka jest prawda w rzeczywistości. Bo jeżeli z tego najwyższego budynku w Ameryce Południowej jest wlewany tutaj bezpośrednio jakiś rodzaj ścieku, no to pięknie. Patrzcie, jak czyściutko, równiutko przystrzyżona trawa, zero śmieci, a zupełnie inny świat. Nawet w porównaniu z dobrymi dzielnicami Kolumbii, gdzie było relatywnie czysto. To co mówiłem, zobaczcie, wychodzi pieszy i samochód się zatrzymuje. Kurde, to nawet w niektórych krajach Europy tak nie ma jak tutaj. Idealnie przystrzyżony trawnik i wszystko czyściutkie. To co nie podlega wątpliwości, kiedy tylko wylądowałem w Santiago, wyszedłem z samolotu. Nie dość, że było cieplej, więc mogłem odkopać z powrotem moje krótkie spodenki, ale przede wszystkim od razu poczułem więcej tlenu. Na wysokości 500 metrów nad poziomem morza, tak jak jesteśmy, versus to, gdzie jesteśmy na wysokości 4000 metrów nad poziomem morza, jest około 34-35% więcej tlenu. I zdecydowanie łatwiej mi się oddycha, już nie mam takiej ciężkiej głowy, nie puchnie mi twarz. No i zobaczcie, jak to jest ładnie wszystko tutaj zorganizowane. Place zabaw, siłownie, pośród palm. Jesteśmy w jakiejś dzielnicy chyba bardzo dobrej, willowej, ale naprawdę wszystko wygląda cacy. Nie zmienia faktu, że domy są zabezpieczone, wszystko pod napięciem, wszędzie jest monitoring, kamery. Może to ja zapomniałem, że jestem w Ameryce Południowej, ale oni nie zapomnieli. Tej stacji szukałem. Teleférico Santiago Estación Oasis. Tu jeżdżą mi nad głową wagoniki. Takie malutkie, zrobione w celach turystycznych, nie w celach komunikacji miejskiej, tak jak w Boliwii czy w Kolumbii. No se puede cambiar de lugar, las puertas son automáticas. Okej, wszystko mi wytłumaczyła. No, czułem się dobrze zaopiekowany. I to, co mnie bardzo cieszy, widać, że to jest turystyczne miejsce. Szyby są czyściutkie. Będzie widać stąd wszystko. Wyjeżdżanie z tej stacji zawsze jest najmniej stabilne. Ale jest taki kurde mega niestabilny. Mega niestabilny ten wagonik. Trzęsie nim jak cholera. To jest miasto, w którym mógłbym żyć. No i nie wiem jak wy, ale ja zdecydowanie wolę widoki z takich miejsc, pomimo tego, że też jest za szybą, niż z tego budynku, najwyższego budynku Ameryki Południowej, w którym byłem przed chwilą. To co widzicie z tej strony, to są budynki willowe z basenami, a to co widzę z tej strony, po dachach tych budynków od razu widać, że to jest zdecydowanie jakieś 2-3 klasy zamożności niżej. Więc trzeba zobaczyć, jak żyją tam ludzie. Nie mam zielonego pojęcia, jak ta dzielnica się nazywa. Jak próbowałem się
wczoraj i przedwczoraj dowiedzieć, gdzie jest i jak się nazywa najbardziej niebezpieczna dzielnica Santiago, to nawet ludzie nie potrafili mi powiedzieć. Stwierdzili, że no wszędzie trzeba uważać, bo mogą cię okraść i wszędzie są kieszonkowcy, ale że nie ma takich dzielnic niebezpiecznych. To zdecydowanie wygląda biedniej niż to. Tu jest naprawdę wysoko. I tutaj już naprawdę, jeżeli ktoś ma problem z lękiem wysokości, można mieć lekki stresik. Ale widok stąd jest niesamowity. Siadamy. O, i są palmy. To, na co Polacy zawsze reagują pozytywnie, czyli palma, bo u nas w Polsce jest tylko jedna, na rondzie w Warszawie. I te góry z tyłu, niesamowite. Przyznam się szczerze, że wchodząc tutaj, byłem pewien, że na górze to będzie Jezus, ale jednak nie. Miło się zaskoczyłem. Jednak można inaczej. O proszę, a tutaj mamy informację o tym, że w 1987 roku odwiedził to miejsce nasz papież Jan Paweł II. Zjechałem na dół. Odkryłem, jak mogę się dostać do tej biedniejszej dzielnicy. Muszę dojechać na Plaza de Armas, czyli tak jakby centrum historyczne miasta Santiago, które też pewnie warto zobaczyć. I stamtąd prowadzi linia metra na północ. I ahoj przygodo. Niestety nie jestem w żaden sposób przygotowany na to, żeby odwiedzać Barrios, czyli te trudne dzielnice Ameryki Południowej. A jak się do tego przygotowuję, to jest oddzielna historia. Może kiedyś zdradzę w jakimś podcaście, ale jest to cały proces. Zdradzę tylko jedną ciekawostkę. No w chwili obecnej nie mam ukrytych $100 w bucie na wszelki wypadek. Idę totalnie na żywioł i nie wiem, co mnie tam czeka. Jak to oczywiście bywa w stolicach miast Ameryki Południowej, w centrum jest zdecydowanie bardziej brudno i jest większa adrenalinka niż na tych bezpieczniejszych przedmieściach. To jest jeden z pierwszych konkwistadorów podbijających Peru i pierwszy gubernator królewski Chile i założyciel miasta Santiago, Don Pedro de Valdivia. No przynajmniej go oddali dobrze, bo wystaje mu tam brzuszek. To jest prawdziwy pomnik bez instagramowych filtrów. Z brzuszkiem. I jak to w historycznych centrach miast. Architektura kolonialna, parki, orkiestra, freestyle'owcy, trochę pracujących dziewczyn, trochę gości w czapeczkach sprzedających nielegalne substancje, szklane budynki, pośrodku architektury kolonialnej. To są właśnie te kontrasty. Pod głównym, centralnym placem miasta. Tutaj jest zejście bezpośrednio w stacji metra. Genialne rozwiązanie. I tutaj się krzyżują różne stacje metra i można dojechać wszędzie. A ja jadę na północ. 6 linii metro. Już widzę, że to będzie wesołe, kurde, zobaczcie, jakie tu są tłumy. Ale nie ma tak jak w Japonii, że są ludzie, którzy dopychają do metra, żeby więcej się zmieściło. Mega zdziwiła mnie jedna rzecz. To metro strasznie zapierdziela, nie? Ono rozwijało takie prędkości, jakich w życiu nie widziałem, podróżując po świecie. W żadnym mieście Europy czy Azji. Nie zatrzymał się na 3 stacjach pod rząd. Ja myślałem, że się zepsuł i zaraz coś przypali. I tyle się skończy ta podróż, nie? Jak się okazuje, aby zwiększyć przepustowość tego metra, wymyślili 2 kolory. Ten pociąg ma kolor zielony. Jest kolor zielony i czerwony. Zielony zatrzymuje się na niektórych stacjach, a czerwony zatrzymuje się na niektórych stacjach, a niektóre stacje przesiadkowe w szczególności, albo te ważne, są wspólne. Mega mądrze przemyślane. No nie, no i od razu widzę, że jestem w innej rzeczywistości. To już wygląda jak Ameryka Południowa. Już się wszyscy patrzą, co ja tu kurde robię z tą kamerą, nie? Znalazłem taką mapkę przestępczości w całym Santiago i są 3 obszary zaznaczone na czerwono w takim centralnym punkcie dookoła tej góry. Jesteśmy obecni w jednym z nich. To jest dzielnica Recoleta i idziemy na piechotę w kierunku tak zwanego Barrio El Salto. Tutaj już są śmieci, tutaj już są graffiti, kable w stylu azjatyckim. Trzeba się rozglądać i mieć oczy dookoła głowy, bo tu może się wydarzyć wszystko. Zobaczcie, jak tutaj już zupełnie inaczej wygląda architektura, że tak to nazwijmy. Oddali jest ten najwyższy budynek w Ameryce Południowej. Stamtąd widzieliście tą dzielnicę z daleka, ale jeszcze nie wiedzieliśmy, że tu będziemy. Ale kurde, potwór. Większość sklepów się chowa za kratami, nie? Nie jesteśmy w najbezpieczniejszej dzielnicy. No i nie jest też zbyt czysto już. Ale za to zobaczcie, jakie to jest fajne graffiti, jak to jest ładnie pomalowane. Ładne to jest, naprawdę ładne. I przyozdabia nieco tą nędzę. A tu jest tak zwane wejście po godzinach. Samo widziałem w Peru. Pora się ewakuować z tej głównej ulicy i wejść nieco w głąb tego barrio. To są doniczki. Potrzeba matką wynalazków. Jest nazwa ulicy, są numery i jest porządek. Nie jest tak jak w Kolumbii, że adresów nie ma. Albo tak jak w Afryce, w Nairobi, że nie ma w ogóle ulic. I na przykład bardzo ciężko jest zamówić z Europy paczkę, bo nie da się podać pełni adresu, bo firmy kurierskie nie przyjmują dokładnie adresów. Widzicie, co kraj to obyczaj, nie? Carabineros de Chile. To jest policja. Carabineros. Policja w większości krajów, spotkałem się z tym w Peru i widzę to też tutaj, nie ma niebieskich świateł. Niebieskie światła ma Straż Miejska. A tutaj, jak widzieliście, policja ma czerwono-zielone. Tam, gdzie jedziesz, to mniej więcej potrzeba troszeczkę czasu, żeby takie niuanse zrozumieć. Wszystkie te budynki są pomalowane, ale poobdzierane strasznie. Znowu jest 6 linii wysokiego napięcia na górze. Oczywiście dosyć łatwo jest to przeciąć, bo to jest bardzo cienki drut. Tutaj są kolce, wzmacniane drzwi. Jest ten system azjatycki, oplątanych drutów. I to wszystko się tutaj łączy i rozchodzi, kurde, nad oknem ludzi. O, i nad samym wejściem. I wejście to naprawcie potem, jak to się zepsuje. Bardzo przypomina Wietnam, Filipiny, Indie, te biedniejsze kraje Azji Południowo-Wschodniej. Jak jacyś goście zaczynają jeździć dookoła mnie na rowerach i sobie coś między sobą gadać, zawsze czujność trzeba zwiększyć 3-krotnie, bo to już nigdy nie wiadomo,
No nie jest to jakaś straszna dzielnica w porównaniu z tym, co widzieliście w poprzednich odcinkach z innych krajów. Wszystko to jest spowodowane gospodarką Chile. Chile było krajem, który otworzył się na gospodarkę wolnorynkową jako pierwszy. Prowadzili bardzo liberalną politykę gospodarczą, wolny rynek i Chile stało się bazą dla zagranicznych firm, które chciały podbijać Amerykę Południową. Dzięki temu Chile jest na zdecydowanie wyższym poziomie ekonomicznym PKB per capita niż reszta krajów dookoła. Aczkolwiek wiadomo, społeczeństwo zawsze jest podzielone i rozwarstwione. Tutaj też tak jest. O, zobaczcie, tu jest sklep. Ale też zakratowany. Tutaj widać, że te psy są bogatsze i są bardziej przyjaźne. W tych gorszych dzielnicach nawet palmy wysychają. No i o to chodzi. Zobaczcie, różnice pomiędzy Chile a pozostałymi krajami. Nie leży to na ulicy, ale leży to w specjalnym pojemniku. Coś, co jest w niektórych krajach pojęciem metafizycznym wręcz w Ameryce Południowej. Kosz na śmieci. I widzicie, policja? Czerwono-zielone światło. Na wysokości mojej głowy wiszą te kable. To są chyba, kurde, kable w większości przypadków telekomunikacyjne, nie elektryczne, no bo to by mogło się źle skończyć. Ktoś, kto wie lepiej ode mnie, proszę niech skomentuje i mnie wyprowadzi z błędu, albo niech nauczy mnie i wszystkich innych. Zobaczcie, jaką tutaj ktoś sobie zrobił bramę dla odmiany. To wszystko wyglądają jak bramy, kurde, do rezydencji Batmana, zabezpieczone, a ci sobie zrobili bramę jak, kurde, jak w Japonii. Ta brama też tutaj, grubości, kurde, niesamowitej. No i jak zwykle okolice stacji metra, miejsca handlu wszelakimi towarami. Nawet są tutaj oddzielne stoisko, gdzie są jajka i chusteczki, majtki, papier toaletowy i KFC na stacji. Ten pan sprzedaje liście koki. Ktoś jest fanem Beatlesów i można by pomyśleć, że to jest jakiś sklep muzyczny albo jakiś pub. Wulkanizacja z poznaku Beatlesów. O, na ścianach. Zajebisty pomysł. Gdzie jedziesz wymieniać koła? Do Beatlesów. Niby śmieci na ulicy są, ale reszta jest pozbierana, więc to się szybko musi na nowo zapełniać, nie? O, a tutaj goście akurat malują. Tutaj jest jakaś knajpka mała. Sprawdźmy, co oni tutaj mają do jedzenia. Dobra. Zobaczcie, jakie tutaj wielkie browary. Oni się tutaj nie bawią w browarki, kurde, 0,33 czy 0,25, tylko najmniejsze browary w lodówce mają ile? 620 ml. ¿Lomo saltado es posible? Lomo saltado. ¿Sí? Sí. Okej. I cerveza. Cosqueña. ¿Lo quiere para Cusqueñ. servir o para llevar? Trzeci dzień, więc zaczynam troszeczkę więcej rozumieć, co oni do mnie mówią. W tej knapce było napisane kuchnia międzynarodowa i zastanawiałem się, skąd tam się wzięło lomo saltado, czyli potrawa narodowa z Peru. Jak się potem okazało, była to knajpa peruwiańska i nawet na ścianie było, kurde, Machu Picchu. No jestem oczywiście w tej dzielnicy biedniejszej, bardziej niebezpiecznej, ale i tak kosztowało to tyle, co w Europie, czyli jakieś 80 parę złotych za jedno danie i piwo. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać to miasto z kilku różnych stron. Udało mi się pokazać kawałek wjazdu też do Chile od północy, czyli zupełnie innej strony Chile. W tym momencie warto zakończyć ten odcinek i zaprosić Was do Argentyny. A więc do zobaczenia już za parę dni w Buenos Aires.